Witam Was serdecznie w 5. części serii Podróżuj ze stacją, przygotowaną wspólnie ze stacją artystyczną Rynek w Gliwicach. Ja nazywam się Przemek i jestem autorem bloga Antek w Podróży. W tym odcinku zabiorę Was na krótki spacer po Gliwicach, które są moim rodzinnym miastem. Gliwicka radiostacja jest niewątpliwie symbolem miasta. Ta drewniana wieża o wysokości 111 metrów powstała w latach 30. XX wieku. Do budowy wykorzystano drewno modrzewiowe oraz ponad 16 000 mosiężnych śrub. Gliwicka radiostacja jest jedną z najwyższych drewnianych budowli na świecie, a na jej szczyt prowadzi 365 szczebli. 31 sierpnia 1939 roku miała tu miejsce tzw. prowokacja gliwicka, czyli akcja, podczas której radiostacja została zaatakowana przez Niemców udających Polaków. Atak ten został wykorzystany później przez niemiecką propagandę, aby pokazać publicznie, że to my Polacy pierwsi ich zaatakowaliśmy. Obecnie na terenie radiostacji znajduje się muzeum, a warto wybrać się w to miejsce wieczorem, gdyż o zachodzie słońca radiostacja wygląda niesamowicie, a po zmroku jest ładnie podświetlona. Gliwice są starym miastem. Pierwsza pisemna wzmianka o mieście pochodzi z 1276 roku. Warto przespacerować się po Starym Mieście, gdyż można tam zobaczyć kilka ciekawych rzeczy. Jedną ze znanych osobistości związanych z Gliwicami był Tadeusz Różewicz, który przez około 20 lat mieszkał przy ulicy Zygmunta Starego. Rok 2021 jest rokiem Tadeusza Różewicza z uwagi na 100. rocznicę urodzin. Ciekawym miejscem jest tzw. Zamek Piastowskich, w którym obecnie znajduje się muzeum. Zbudowano go w XIV wieku i na początku miał formę dwóch basz, które były połączone ze sobą. W przeszłości używano go jako więzienia oraz arsenału. Nazwę Zamek Piastowski nadano mu w drugiej połowie XX wieku. Spacerując po gliwickim Starym Mieście, nie można pominąć rynku, na środku którego stoi XV-wieczny ratusz. Obok ratusza znajduje się fontanna z Neptunem z końca XVIII wieku. Według jednej z legend powstanie fontanny miało symbolizować połączenie wodne Gliwic z morzem. Nie wiem czy wiecie, ale w Gliwicach znajduje się port wodny, który przez kanał gliwicki łączy się z Odrą, a następnie z Bałtykiem. Ulica Zwycięstwa jest jedną z głównych miejskich ulic. Od lat 80. XIX wieku łączy rynek oraz dworzec kolejowy. Spacerując nią warto zwrócić uwagę na charakterystyczny budynek przy skrzyżowaniu z Aleją Przyjaźni, który wizualnie odbiega od istniejącej zabudowy. Ten stuletni budynek to dom tekstylny Weichmana, który jest przykładem niemieckiego modernizmu. Kawałek dalej można zobaczyć modernistyczny budynek z napisem IKAR z 1928 roku, który był pierwszym domem handlowym w Gliwicach. Przechodząc koło Urzędu Miejskiego nie możecie pominąć ciekawej fontanny z 3 faunami zwanej diabełkami, która według jednej z legend miała symbolizować prezydentów Gliwic, Zabrze i Bytomia, nie mogących porozumieć się ze sobą w latach międzywojennych w sprawie połączenia w tzw. Trypolis. Na terenie Gliwic znajduje się kilka ciekawych parków. Tereny zielone są bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Każdy z miejskich parków jest inny.
Park Szwajcaria jest najmniejszy, ale znajdziecie tam niewielki staw, w którym pływają ryby. Park Chrobrego położony nad rzeką Kłodnicą powstał ponad 100 lat temu, a zaledwie kilka lat temu przeszedł rewitalizację i obecnie prezentuje się znakomicie. Nieopodal Parku Chrobrego znajduje się słynna hala widowiskowo-sportowa Arena Gliwice, która pięknie prezentuje się o zachodzie słońca. Ciekawy jest również Park Kultury i Wypoczynku przy Chorzowskiej, który częściej nazywany jest Laskiem Chorzowskim. Pod koniec XIX wieku zbudowano w nim tzw. zameczek leśny, w którym funkcjonowała kawiarnia, a od lat 90. XX wieku kultowa dyskoteka Brawo. Budynek zburzono w 2020 roku. Od kilku lat teren parku jest rewitalizowany, o czym świadczy funkcjonująca od roku tężnia solankowa. Spacerując po centrum miasta warto zajrzeć również do parku Chopina, w którym znajduje się bardzo znana gliwicka atrakcja, a mianowicie palmiarnia miejska. Zbudowano ją w 1924 roku. W środku znajduje się ponad 5600 roślin, z których najstarsze mają ponad 150 lat. Spacerując po jej wnętrzach można podziwiać nie tylko ciekawą i egzotyczną florę, ale również faunę. W 2012 roku oddano do użytku pawilon, w którym znajduje się kilka wielkich akwariów z wieloma gatunkami ryb. Odcinkiem o Gliwicach kończę serię filmów o województwie śląskim. W imieniu stacji artystycznej Rynek w Gliwicach oraz swoim dziękuję Wam za uwagę.